Hej, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co brzmi trochę filozoficznie, ale spokojnie, nie będzie o żadnym Platonie czy Kancie. Chodzi o to, czy Lego naprawdę nas czegoś uczy. Nie tylko jak budować jakiś zestaw bez zgubienia połowy klocków, ale czy te małe plastikowe cegiełki potrafią nas wychować. Jako system przejąłem kilka punktów, które Wam teraz przedstawię. Punkt pierwszy. Cierpliwość. Myślę, że zaczniemy sobie od takiej rzeczy najbardziej oczywistej, że Lego uczy nas cierpliwości. Zapytacie jak? No tak, że na przykład wtedy, kiedy budujemy jakiś duży zestaw, wszystko idzie świetnie, a tu nagle pyk, orientujemy się, że pomyliliśmy kolor jednego klocka 3 warstwy wcześniej. No i wtedy mamy dwa wyjścia. Albo udawać, że tak miało być, bo to takie kreatywne podejście do designu, albo rozebrać pół modelu i złożyć to wszystko jeszcze raz. No i wtedy myślę, że coś się w nas łamie, ale potem odrasta, bo Lego uczy, że cierpliwość to nie czekanie, tylko rozbieranie wszystkiego, co się już zrobiło, a potem składanie tego wszystkiego od nowa. Myślę, że dzieci uczą się tego znacznie szybciej, a my dorośli, no cóż, najpierw robimy sobie 5 minut przerwy, potem 10 minut monologu o sensie życia, a potem i tak do tego wracamy, bo w końcu to tylko 3 warstwy wcześniej. Punkt drugi. Pokora i błędy. Myślę, że Lego uczy nas też pokory, bo nie ma nic takiego bardziej upokarzającego niż moment, kiedy patrzysz na instrukcję i myślisz, przecież to jest proste, a potem i tak budujesz to odwrotnie. Nagle ten twój cudowny model wygląda, jakby ktoś go projektował w nocy o 3:00 po kawie i 2 energetykach. No ale to jest piękne, bo Lego pokazuje ci, że błąd to nie jest żaden koniec świata. To jest taka kolejna instrukcja do zrozumienia i w życiu działa to podobnie. Zamiast się wściekać, uczysz się analizować, naprawiać i iść dalej. Tylko że w Lego masz tą przewagę, że nikt na ciebie nie krzyczy, jeśli się coś rozpadnie. No chyba, że jest to Millennium Falcon za pół wypłaty i to trwało 3 dni, to wtedy krzykniesz sam na siebie. Punkt trzeci. Kreatywność i odwaga. Myślę, że Lego uczy nas też odwagi, bo tylko prawdziwy odważny budowniczy potrafi spojrzeć na gotowy zestaw i powiedzieć: nie, ja to przebuduję, zrobię to lepiej. Tylko że to jak taki skok ze spadochronem, a ten spadochronem okazuje się worek z kartoflami. No i Lego uczy nas, że kreatywność to nie tylko tworzenie nowych rzeczy, ale też pozwolenie sobie na zniszczenie czegoś, co już było dobre, ale po to, żeby zrobić coś lepszego. No i to jest taka lekcja, której nie da się kupić w żadnym zestawie, a jak się nie uda, no cóż, wtedy mówisz, że to koncept artystyczny, a twój błąd urasta do rangi sztuki. Punkt czwarty. Organizacja i porządek. Kiedy zaczynasz bawić się Lego, wszystko jest luz, masz jedną garść klocków, drugą, trzecią, budujesz sobie jakiś zestawik, a potem pojawia się pierwsza szufladka, potem jakiś sorter, potem cała ściana pojemników opisanych jak w laboratorium NASA. No i wtedy orientujesz się, że Lego nauczyło cię właśnie systematyczności. Takiej, jakiej nie miałeś nawet w swojej pracy. Bo tutaj każda płytka ma swoje miejsce. Myślę, że jakby obudzić takiego afola gdzieś w nocy, to potrafiłby wskazać miejsce każdego klocka na swojej ściance. No i myślę, że niektórzy mówią, że to taka obsesja, ale ja myślę, że to bardziej taki porządek w mikroskali świata. Gdyby wszyscy ludzie byli jak tacy afole, to świat byłby znacznie mniej chaotyczny. Punkt piąty. Współpraca i relacje. Niektórzy mówią, że Lego to zabawa w pojedynkę, ale każdy, kto próbował budować z kimś innym, wie, że to taki test relacji. Bo Lego potrafi też zbliżać. Uczy komunikacji, cierpliwości, dzielenia się pomysłami, no i klockami. A to jest takim największym aktem dobroci w świecie afola. To takie małe rzeczy, które później przekładają się na prawdziwe życie. Budujesz razem, wspierasz się, śmiejesz. Jak to w życiu, tylko z takim mniejszym ryzykiem rozwodu. Punkt szósty. Emocje i samokontrola. Myślę, że Lego uczy takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak nie rzucać przedmiotami, kiedy coś nie wychodzi. Bo wiecie, kiedy coś rozpada się po godzince budowania, to jest po prostu taki moment chwilowej zadumy, patrzenia w sufit i wzięcie głębokiego wdechu. To uważam nie jest tylko cierpliwość, ale emocjonalna dojrzałość. Taki moment, w którym czuję się, że Lego zrobiło dla nas więcej niż psycholog, który bierze 300 za godzinę. Punkt siódmy. Cykl życia afola. I tutaj dochodzimy do największej lekcji Lego, które uczy nas też cykliczności życia. Kupujemy zestaw, budujemy, rozbieramy i znowu budujemy. Tak jak w życiu. Coś kończymy i coś zaczynamy.
Lego pokazuje nam, że niszczenie wcale nie jest końcem, tylko początkiem czegoś nowego i właśnie może dlatego tak nas to wciąga, bo daje takie złudzenie kontroli nad światem, który w realu czasem się sypie. A tutaj wystarczy nowa instrukcja i już jest porządek. To trochę jak taki mikroskopijny trening radzenia sobie z chaosem rzeczywistości. Więc czy Lego nas wychowuje? Uważam, że zdecydowanie tak. Tak jak przedstawiłem, uczy nas cierpliwości, pokory, kreatywności, porządku, współpracy i emocjonalnej równowagi. A przy okazji pozwala znowu nam być dziećmi, tylko że z większym portfelem, ale za to gorszym kręgosłupem. Więc kiedy następnym razem ktoś powie, że Lego to tylko zabawki, powiedz mu nie. To szkoła życia z instrukcją w 365 krokach. Po jednym na każdy dzień roku w naszym życiu. To tyle, dzięki, do następnego, cześć!